zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, witamy ponownie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w popołudniowym komentarzu dnia w poniedziałek 25 marca. Dziś mamy temat, znowu wracamy do tego pokolenia dłużników, do tych informacji o zadłużeniu. Psychuszka kredytowa, jak widzieliście na okładce. Paweł, ponownie mamy wypowiedzi Maksima Odsaczego, szefa działu analitycznego banku BKF. Mamy dane za luty. Tak. Jeżeli chodzi o wielkość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów w tym momencie dla samych banków, no jest rekord. Co by tutaj nie mówić, 34 biliony rubli. Co oznacza skromny wzrost 27%. To tak. Dużo. No to oczywiście możemy mówić z jednej strony, że mamy tam inflację, jakieś inne rzeczy. No natomiast Rosjanie cały czas zadłużają się. Co prawda w styczniu, lutym pojawiły się odmowy, natomiast VTB, jeden z banków, szacuje, że jeszcze według niego nie osiągnięto tego piku kredytowego i zachęca tak do kredytów. A więc widzimy, że mamy trochę taką psychuszkę. Tak. Bank centralny mówi bankom, nie możecie dawać więcej kredytów. Banki mówią, ale my chcemy dawać kredyty. Tak, bo klienci chcą. Ale jest wysoka stopa, ale my też chcemy brać te kredyty. Słuchajcie, żeby pokazać wam, unaocznić o jak dużej kwocie mówimy, bo te 34 biliony rubli może nic nie oznaczać dla was, to liczba odpowiadająca w przybliżeniu rocznym dochodom budżetu federalnego. Oznacza to, że gdyby Rosjanie spłacili swoje długi w tym samym czasie, kraj mógłby żyć z tych pieniędzy przez rok. Bo to jest roczny budżet, a takie już zadłużenie w tym momencie Rosjanie mają, co dosyć działa na moją wyobraźnię. Bo biorąc pod uwagę, że większość tych dochodów to są, potężne korporacje naftowo-gazowe i tak dalej, a te zadłużenie jest w rękach małych, skromnych gdzieś tam pracowników, no to się ta skala robi naprawdę taka. Tak, natomiast jedna rzecz, tutaj Maksim nie mówi o tym, ale wydaje się, że bank centralny nie spełnia swojej roli. Tak. No, straszy, mówi, podnosi te stopy i nic. Tak, no tak, znaczy może byłoby jeszcze gorzej, jakby nie podniósł, tak, i by nie straszył tych banków, nie? No ale widać, że to jest jeszcze nadal trochę to wygląda, wyobraź sobie oddział psychiatryczny i za oknem, takim za kratką siedzi Nabiulina i oni tam wchodzą, na okna, coś tam i ona zza tych krat, nie wchodźcie na te zasłonki, nie tańczcie na stołach, nie podpalajcie tego krzesła, tylko tak, na takiej zasadzie. A tam jest wolna Amerykanka w tym momencie. To, co się dzieje, to nie ma żadnych skutków. Rosjanie mimo tak wysokich stóp procentowych idą po kredyty. Po prostu. No tak, pierwszy wniosek jest taki, że zwariowali. Drugi się może też pojawić, że być może ta stopa procentowa, o czym wielokrotnie mówiliśmy, wcale nie jest wysoka. Tak. Czyli oni mówią, dobra, dostaję kredyt na te 18%, byleby mi się udało, ale to jest promocja, tak? Bo będzie jeszcze więcej, tak? Albo odczuwalna ta inflacja jest większa. No i trzeci wniosek, często nie mają wyboru, czyli te kredyty konsolidacyjne, konsumpcyjne, mówiliśmy o tych mikropożyczkach, o spirali długów, tak, czyli często to zadłużenie nie wynika z tego, że oni oszaleli, tylko oni chcą przeżyć. Tak.
Tak. Tu jest oczywiście pan Maksim, który słynie z kwiecistego języka i jest jednym z moich ulubionych ekonomistów rosyjskich po wypowiedziach jego. Mówi: na jednym z satyrycznych portali przeczytałem komunikat, że regulator da bankom prawa wymagać zaświadczenia od psychiatry przy ubieganiu się o kredyt. Ta wiadomość jest komiczna, jak kto woli fałszywa. W komentarzach jeden z czytelników napisał: jeśli nie jesteś zarejestrowany u psychiatry, nie udzielą ci pożyczki. Inny natychmiast stworzył kolejną fałszywkę, że w bankach pojawił się wakat psychiatra kredytowy. No i to troszeczkę jest prześmiewcze, natomiast bardziej poważną odsłoną tego, co się dzieje, jest to, co ty powiedziałeś, czyli że ludzie nie mają wyboru, po prostu. Tak, no i tu widzimy, wiesz, to moim zdaniem skupmy się jeszcze na tym banku centralnym, bo tak, według wstępnych szacunków w lutym wolumen kredytów udzielonych osobom fizycznym wzrósł o 22%, to jest plus 189 miliardów rubli w porównaniu ze styczniem 2024. A miało być lepiej. Znaczy lepiej, miało być mniej. Bank centralny mówił, że już jesteśmy w ogródku, już witamy się z gąską. No i co? No i gąska niby mniej jest Unia, dużo tak, odmów kredytów, a i tak rosną. Czyli ci, co dostają, biorą więcej. Ci, co dostają, biorą więcej, chociaż no, ten średni niby nie wzrósł, a więc wydaje się, że mamy efekt, że ludzie masowo chcą brać kredyty, jest dużo odmów, ale chętnych jest więcej. O, właśnie. To jest tak, czyli to te 30 powiedzmy procent, które dostaje kredyt, to jest i tak więcej niż 100% tych, którzy chcieli przed wojną. Tak. Że tu jest problem. Tu jest problem. Że to jest i tak przy dokręceniu śruby. To wyobraź sobie, jakie jest zapotrzebowanie na pieniądze w Rosji w tym momencie. Jakby nie była dokręcona śruba, tak. To jest tak. Natomiast widzimy, że to dokręcenie śruby no jest nieskuteczne i bank centralny w sumie musi coś zrobić. Tak. Pytanie jest co? Bo ten wkład ten własny przy tych kredytach hipotecznych zwiększyli. No ale ale bardzo często jest informacje, dostaliśmy, że ludzie biorą kredyt na ten wkład własny. Na kredyt, tak. Biorą kredyt, żeby wziąć kredyt. A jeżeli nie dostaną wkładu na kredyt, żeby wziąć kredyt, to biorą chwilówkę, żeby mieć na wkład, żeby wziąć kredyt i wtedy mają i chwilówkę, i duży kredyt. No to psychuszka taka już jest. No trochę finansowa. Taka psychuszka, no bo teraz co? Podnieść stopy? No można, no ale jak wysoko te stopy podniesiesz? No ale wiesz, już jak gdyby rząd mówi, no masz konflikt z rządem, twoja pozycja jest zagrożona, udajesz, że wszystko jest ok. Trochę chyba weszliśmy w taki okres udawania. Nabiulina udaje, że w sumie nie jest tak źle, rząd udaje, że nie jest tak źle i wszyscy trochę I ludzie udają, że nie będzie tak źle, podpisując ten kredyt. Nie będzie tak źle. Że dadzą radę. Tak. Psychuszka, tak? Nie? No tak. Taka trochę, tylko, że na tym oddziale nie ma lekarzy. Mocna. Tylko wszyscy pacjenci. No bo w tym momencie to wiesz, się robi tak, że nikt nie myśli zdroworozsądkowo. Bank centralny nie myśli zdroworozsądkowo, żeby dokręcić, no bo ma nad sobą jednego z pacjentów psychuszki, który dawno powinien tam trafić. Banki prywatne też nie myślą logicznie, no i ludzie nie myślą logicznie. I teraz co ciekawe, tutaj dalej czytamy w tym opracowaniu, że jeżeli chodzi o luty, no to bank centralny właśnie tu jakaś też jest taka, i o tym mówiliśmy swego czasu, taka walka pomiędzy bankiem centralnym a bankami, bo banki chcą na siłę dawać te kredyty. W momencie, kiedy bank centralny chłodzi kredyty hipoteczne, to co się dzieje? No, wystrzeliwują w górę kredyty na samochody. Tak, właśnie. A w kredytach na samochody, tak, słuchajcie, tam jest oprocentowanie w stylu 30-34%.
Tak, na te chińskie samochody, które nie przechodzą crash testów na przykład, nie? No, kolejny objaw psychuszki. Tu wiesz, to... Tak, no tutaj mamy w lutym 2024 171 miliardów rubli, 30% więcej niż w styczniu 2024 i słuchajcie, rok do roku wzrost 115%. Nie 15, 115, okej. 115% wzrost do roku na tych kredytach samochodowych. No i tutaj banki, że tak powiem, masowo znowu udzielają typu takich kredytów ninja na te samochody, bo nie ma obostrzeń. Tak? No bo bank centralny śpi w tym momencie. No śpi. No śpi, bo zapomniał jak gdyby tu uszczelnić, ale to wiesz, to trochę jest taka walka, tu uszczelnimy, troszeczkę to na meble będą teraz. Hipoteczne, to na meble za moment będą brać, tak? Pożyczkę Rosjanie, tak, nie? Tak. Powiedziałeś kiedyś, jak robiliśmy jeden z tych programów, już przewidując do przodu, że coś takiego będzie miało miejsce, że w pewnym momencie Putin może powiedzieć, okej, my to jakoś pokryjemy, unieważnimy w zamian za coś, wiesz, jakieś takie zmuszą banki czy coś, ale tu te kwoty się robią już za duże. No, znaczy częściowo trochę się tak dzieje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o tą specoperację, to tak, mamy wakacje kredytowe i teraz weszedł ten dekret Putina, że wszyscy tam zmobilizowani, uczestnicy, tak, specoperacji nie płacą odsetek podczas wakacji kredytowych, tak? Znaczy nie naliczane im są, wiesz, bo wcześniej było tak, że wakacje, czyli nie spłacasz, ale za ten okres jak gdyby liczą ci się odsetki od kredytu, a teraz się nic nie liczy. To za moment, wiesz, ja podejrzewam, że oni pójdą dalej, tak? Zobacz, co zresztą zrobił ofiary, i to też jest chyba pierwszy przypadek w historii, ofiary zamachu terrorystycznego zostały zwolnione z płacenia tych kredytów. Umorzono im. Tak. Rodzinom. To akurat bardzo w porządku się wydaje, szczerze mówiąc. Natomiast... No ale wiesz, chodzi o to, że zaczyna sięgać się po to, że... Pan łaskawca wybawi cię z długów. Tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że do tej pory tam jest jakaś pomoc, tam taka finansowa, a tutaj pierwszą rzeczą i czego oczekują ludzie, to żeby im umorzyć długi. Tak. Rozumiesz? Tak? I za moment będzie oczekiwanie, że jak ja jestem na specoperacji, może nie tylko wakacje kredytowe, ale ogólnie umorzenie długów. Paweł, punkt widzenia... Albo połowy górów, wiesz, długu, nie? Na punkt przykład, widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla ciebie to umorzenie długów to jest nic. Dla mnie można powiedzieć też nic. No właśnie... dla Rosjan w tym momencie to nie jest marzeniem w czasy czy samochód, tylko żeby z tych długów wyjść, żeby ten komornik nie dzwonił nożem o 3:00 w nocy do tych drzwi, tak jak to opowiadaliśmy, że tu jest ta ulga. Pojawił się jeszcze jeden pomysł i ja to dziś gdzieś mi mignęło, jeżeli to będzie jakiś dłuższy artykuł, to może jutro podam w porannym cepie, dla rodzin wielodzietnych. Jakieś obniżki i znowu preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o te kredyty, więc takie okrajowywanie tych zadłużonych z tych obciążeń w zamian za służbę, za rodzenie dzieci, za posłuszeństwo. Więc tak. Tu jest dalej ciekawa rzecz, bo pan Maksym jest pytany tak. Bankierzy i deweloperzy zarabiają pieniądze, a to jest niebezpieczne. Dlaczego? No i odpowiada. Tak, to jest niebezpieczne, bo na rynku mieszkaniowym może dojść do kryzysu według scenariusza chińskiego, a ten scenariusz oznacza masowe bankructwa deweloperów, spadek cen mieszkań, duże wolumeny niesprzedanych nieruchomości, rozprzestrzenianie się efektu domina na sektor bankowy. Więc taki bardzo czarny scenariusz. Ale rozważaliśmy go i mówiliśmy o tym. I on jest jak najbardziej realny w tym momencie. Tak, i jest na stole. To nie jest tak, że on się musi wydarzyć, no ale się tak coraz zbliża, patrząc na to, jak właśnie banki postępują.
No i dalej czytamy, szefowa Banku Centralnego Elwira Nabiullina wielokrotnie powtarzała, że w kredytach konsumpcyjnych wzrost kredytów wynikał w dużej mierze z faktu, że więcej kredytów zostało udzielone kredytobiorcom i tak już z wysokim zadłużeniem. Statystyki pokazują, że w trzecim kwartale 2023 34% kredytów hipotecznych udzielonych w ramach umów udziału tam kapitałowego zostało udzielonych kredytobiorcom o obciążeniu zadłużenia powyżej 100%. No niesamowite, tak? Chcesz mi powiedzieć, że przychodzi ktoś do banku, mówią, ile pan zarabia? 50 000 rubli. A ile pan płaci kredytów? 54 000 rubli miesięcznie. A to damy panu kredyt na mieszkanie? No trochę tak to wygląda, tak? No jakieś tutaj szaleństwo tych banków. Teraz chce pan samochód? A, bo ma pan już mieszkanie, co prawda nie ma pan... Ma pan mieszkanie u nas, tak? Oni dzwonią, tak, do tych kredytobiorców i mówią, a może pan weźmie teraz samochód? No, przecież pan daje radę. Da pan radę, nie? U nas ma pan mieszkanie, to będzie promocja. Tak. Kredyt hipoteczny u nas. No gorzej w kraju już przecież nie będzie. Teraz to już tylko z górki. Słyszy pan pozytywne wyniki. PKB rośnie, więc teraz już będzie tylko lepiej. Tak, realne dochody rosną, Putin powiedział, nie? No tak. No tak. Nie, tak. No to powiem ci... Tu dalej jest, ten dziennikarz pyta, aż dziw, że banki to dostrzegły i nie przeszkadza im to. A pan Maksim mówi, powtarzam raz jeszcze, trzeba być chorym psychicznie, aby dać pożyczkę osobie, która jest w taki sposób zadłużona. A jednak, nadmiernie zadłużona. Tak, a jednak w wyniku interakcji niezdrowych psychicznie pożyczkobiorców z niezrównoważonymi psychicznie bankierami powstają bańki kredytowe. No i to jest piękne podsumowanie tego, co on mówi, no bo to pokazuje, jak naprawdę wygląda ta sytuacja, bo no i jedna i druga strona nie mogą być zdrowi psychicznie. To znaczy bankierzy, oni dostaną bardzo szybko swoje premie, a później co ich to obchodzi, co będzie dalej z całym bankiem. Ale zobacz, jak on jest bardzo krytyczny, bo on mówi, że w sumie analityk bankowy zajmuje się tym, no kto nie jak on, no właśnie, więcej o systemie bankowym w Rosji, tak? No i tak krytycznie, bo on dalej mówi, że co się stanie, jak na przykład banki zbankrutują. W momencie upadku właściciele banków są już zwykle w Alpach, w Londynie, Paryżu, no pewnie teraz może gdzieś indziej, z często wycofanym kapitałem w odpowiednim czasie. No kilka sztabek do walizki i sru do Francji na przykład, tak. Nie? No i co im ten... Do Grecji, złota wiza. Ale to też pokazuje, wiesz co, pokazuje to ten taki patriotyzm rosyjski, że w sensie ci biedni czy coś, im się pcha głowy tym patriotyzmem, tą propagandą w telewizji, natomiast ci, co mają trochę oleju w głowie, to mówią, tu nie będziemy już żyli, tu trzeba docisnąć, wycisnąć i uciekać, bo inaczej się tego nie da określić, no bo ja nie wyobrażam sobie, że menadżer, który akceptuje i odpowiada za udzielanie w tym momencie tych kryzysów, jak to spadnie z rowerka, że on nie będzie w jakiś sposób pociągnięty do odpowiedzialności. No pewnie gdyby był dalej na tej funkcji, to pewnie jakieś tam zarzuty można by było mu postawić, skoro udziela, wiesz, działanie na szkodę spółki, czy coś takiego, wiesz. Nie wiem. Tak, no i tutaj wiesz co ciekawe, przywołuje Lehman Brothers i to, co działo się w 2008 roku. Tak, no i mówił tutaj o pewnym właśnie szaleństwie, tak, i uważa, że to szaleństwo dotyka obecnie Rosję. No i bardzo często powtarza te właśnie epidemia psychiczna, chorób psychicznych. Tak, no i dalej też czytamy, on się bardzo często z nami zgadza, bo dalej mówi, że to nie jest tylko kwestia, że ci ludzie są chorzy psychicznie, ale racjonalnym wytłumaczeniem popytu na kredytu
jest, że dochody rozporządzalne ludzi nie nadążają za inflacją, a Rosjanie coraz częściej sięgają po pożyczone środki, aby utrzymać akceptowalny standard życia. I o tym pisałem rok temu już i to widać, że oni w pierwszej kolejności, zwłaszcza z tych bogatych miast, no to nie chcesz się przyznać, że przed znajomymi, przyjaciółmi, że masz gorzej, nie? Więc pierwsze kredyty idą na utrzymanie się i to jest bardzo niebezpieczny temat, bo próbujesz wydłużyć życie na tym poziomie, licząc, że coś się zmieni, nie? Że to tylko 3 miesiące, że to minie, no a później to idzie coraz bardziej w dół, cię ciągną te kredyty. No, my będziemy tą sytuację obserwować, tak. Myślę, że zobaczymy też, jak stopy będą, bo tak jak mówię, no należałoby w tym momencie pewnie jeszcze podnieść te stopy, natomiast może w drugą stronę, tak, czyli zapowiedź tego, że stopy zostaną obniżone, podziała w ten sposób, że część się wstrzyma, tak, z tymi kredytami. Jak będą wiedzieć, że wiesz, na przykład obniżą tam we za wrześniu, 2 miesiące na przykład, no czy coś takiego, a to wytrzymam. No ale z drugiej strony będziesz miał sytuację, czy bank centralny może sobie z tego punktu widzenia przy takim działaniu rodaków pozwolić na obniżkę stóp, no bo będziemy mieli efekt, oni, wyobraź sobie, teraz są 16, obniżają powiedzmy na koniec roku, co niektórzy by widzieli, żeby tam było 7%, nie? No i powiedzmy w grudniu jest 7. No to przecież znowu ci wszyscy Rosjanie powiedzą, nie, no to jest okazja. Tak. Bo teraz to jest tak, że bank próbuje podawać polecenia tym Rosjanom, krzycząc do nich w prawo, w lewo i tak dalej, a oni są głusi. Więc ciężko to, wiesz, oni są tak niewyedukowani ekonomicznie, że za każdym razem będą próbowali robić coś, żeby ten kredyt dostać. Tylko pytanie, bo tu pan Maksim rzucił też taką tezę, a może nie jest to tak, że to świadczy o wyjątkowo małych rozumkach rosyjskiego społeczeństwa? Może to jest tak, że to jest wyjątkowa mądrość rosyjskiego społeczeństwa? I omówmy ten schemat. Nie wiem. Że szykuje się taka deprecjacja rubla i takie, wiesz, dewalwacje i inflacja napędzona, że tak naprawdę w tym momencie... Że to jest ostatni moment, tak, żeby jeszcze w że oni to czują, wziąć kredyt. Tak. Bo wcale nie będzie lepiej, nie będzie taniej, nie będzie obniżki tych stóp, tylko będzie gorzej, bo za moment nie będzie można dostać kredytu, bo jeszcze te warunki się zaostrzą, mogą być wyższe stopy, tak, a nie niższe. Nie? Tak. I może wiesz, tak być. Gdyby inflacja pędziła po 50% rocznie, to te najniższe krajowe też będą rosły, bo to trzeba jakoś wyrównać i te kredyty rublowe, one będą coraz mniej, wiesz, obciążeniem dla tych Rosjan. Oni może już przerobili taki etap. U nas też w Polsce było tak, że kiedyś ludzie brali samochody na kredyt czy mieszkania na kredyt, a później w wyniku, wiesz, osłabienia się złotówki to było dla tych ludzi bardzo korzystne. Z kolei było bardzo niekorzystne dla tych, którzy mieli książeczki mieszkaniowe, nie? Więc może tu w ten sposób, że w tym szaleństwie jest metoda, bo on też to rozważa. Może tak być. No na razie, wiesz co, w sumie patrząc na to, co reżim robi, no jeżeli, wiesz, potwierdzą się, tak, czyli no w sumie zobacz, tak, no reżim, tak, z jednej strony teraz będziemy mieli tą sytuację z tymi migrantami coraz bardziej napiętą. Następny ten element, który też będzie utrudniał bankowi centralnemu obniżkę stóp, no to są właśnie braki ludzi i presja właśnie inflacyjna związana z wynagrodzeniami. No bo tu jest z miesiąca na miesiąc
Jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o pracowników. Mamy dosyć dużą sztywność, a tak jak mówię, no teraz to zamieszanie z tymi migrantami na pewno nie poprawi sytuacji, a pogorszy. Tak. No jedynie co mogłoby pewnie poprawić, no to jakaś większa recesja. Powiem tak przewrotnie. Jeżeli chodzi o siłę roboczą. Tak, jeżeli chodzi o siłę roboczą. Bo nie o spłacalność kredytów, bo teraz mamy znowu pułapkę na 2 stopy. Jak nie w jedną stopę wpadniesz w te kleszcze, to w drugą. Nie? Tak, znaczy dla ludzi nie, ale wiesz, na przykład, żeby obniżyć stopy, no jeżeli byśmy mieli jakieś bankructwa, zwolnienia, takie, to widzimy, zaczyna się, tak? Tylko jeszcze nie ma tego efektu domino. Ale jeżeli to by nastąpiło, no to wtedy pewnie byłoby bankowi centralnemu łatwiej, czyli jeżeli ta gospodarka by bardzo mocno wyhamowała, bo ona tak hamuje, ale rząd, mówiliśmy, dosypuje te pieniądze i robi wszystko, żeby nie wyhamowała, no bo to może zatrzymać specjalną operację, jak za mocno zahamuje. Tylko te hamowanie wyrzuci poza nawias tych wszystkich ludzi, którzy właśnie biorą kredyty, bo wielu z nich straci pracę albo spadnie na dochodach. Tak, no ale wiesz, to może zatrzymać to szaleństwo, tak? No bo... Tylko trzeba będzie poświęcić kilkaset pewnie tysięcy ludzi, którzy nie dadzą rady wyskoczyć z tej spirali, nie? Bo to teraz jest gra, w którą stronę to pójdzie. W jedną teoretycznie dużo może zyskać, jeżeli by była hiperinflacja jakaś i tak dalej i osłabienie tego rubla i te zarobki by rosły, a stopy procentowe by nie nadążały za inflacją, no to teoretycznie mieliby łatwiej, natomiast w drugą stronę no zdecydowanie ciężej. I pytanie, czy tu jest jakiś taki, bo mówi się, że jest taki umysł zbiorczy społeczeństwa często, no i czy w tym przypadku umysł zbiorczy Rosjan ich nie zawodzi? Wiesz co, ja nie wiem, nie jestem socjologiem, więc może coś takiego występuje. Nie wiem, ja na razie widzę tutaj same czarne scenariusze, jakoś tego optymistycznego nie widzę dla Rosjan, no bo nawet jeżeli, moim zdaniem, to co może zatrzymać tą akcję kredytową, no to jest recesja, tak? To jest recesja, no bo wtedy banki jak gdyby gdzieś się otrzeźwią, no i stwierdzą, że no jak zacznie jeszcze bardziej wzrastać ten odsetek niespłacanych kredytów, nie? No i wtedy stwierdzą, że jest problem, być może ktoś zbankrutuje, jakiś bank. No mamy już 2 cofnięte licencje, no ale powiedzmy te cofnięte licencje podobno są niezwiązane ze stanem finansów tych banków, tylko z praniem pieniędzy i nielegalnymi transakcjami. Więc jeżeli... Znaczy, mi się wydaje, że to będzie raczej taki efekt domina i to, co powiedział, ten system finansowy może przejść jakieś mocne turbulencje. Zwłaszcza, że wymienia, wiesz co, tu tych deweloperów, o których mówiliśmy wcześniej, tych deweloperów, że tam prawdopodobnie nastąpi czystka i zostaną ci, którzy są podpięci pod preferencyjne kredyty. On też wymienia właśnie ten problem na rynku nieruchomości, że się wszystko ze sobą przenika i wszystko zapętla. Teraz tak, może jesteś w stanie mi powiedzieć, jeżeli w tym momencie te kredyty są wzięte, jak szybko to może wybuchać w twarz? No bo wiesz, akcja kredytowa, mrożenie tego to był październik, listopad, mamy marzec, powoli zbliża się pół roku. Myślisz, że to są tematy takie długie, że to może trwać rok, 2, dopiero wybuchać? Czy to teraz mogą się już zacząć jakieś pierwsze niespłacalności, które będą pociągały? Myślę, że w tym roku. Trudno, wiesz, trudno jak gdyby to tak... Właśnie to zależy od tej recesji, tak? W sumie, wiesz, jeżeli byśmy mieli tą recesję i mrożenie tej gospodarki, co by zaczęło się odbijać też na tej gospodarce obronnościowej, to tak, wiesz,
to też nastąpi jeszcze z innego powodu, jeszcze inny powód tutaj jest. Bo reżim on cały czas zakłada, że ta specjalna operacja nie będzie trwała długo. Wbrew temu, co tam u nas mówią, tak? To zapomnijcie, co tam mówią nasi eksperci. Natomiast im się cały czas to wydłuża. I cały czas zwiększają się koszty. I teraz lawinowo zaczną się zwiększać koszty w tym roku i w przyszłym roku. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że na świecie ceny uzbrojenia rosną, amunicji rosną, jeżeli coś chcą kupić z zewnątrz, nawet do tej Korei Północnej, to cena jeszcze w 2023 była X, a w 2024 pewnie będzie Y zwiększona. Chociaż wydaje się, że tam też możliwości Korei Północnej powoli się, o tym mówiliśmy, wyczerpują. A tak wiele krajów nie jest chętnych do pomagania Rosji, bo się po prostu boi sankcji wtórnych. Już pomijam te kraje, które są w tym obozie zachodnim, tak? Mówimy o jakichś krajach takich bardziej neutralnych. No i w związku z tym będziemy mieli sytuację, zobacz, w 2024, 2025, że ten przemysł będzie jeszcze bardziej pochłaniał zasoby finansowe, które tak skurczyły się. Znaczy, tak jak to sfinansowane będzie, to zostawmy, ale weźmy na przykład taki aspekt jeden, czyli jak uzupełniać straty na froncie i w co wyposażyć te nowe armie, no bo Rosjanie chcą przecież tworzyć nowe armie, tak? A więc mają plany, żeby tutaj, czy tam jeszcze w tym roku, czy tam w przyszłym roku gdzieś uderzać na innych kierunkach, żeby zrobić przełamanie na tej Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No i problem, który się moim zdaniem lawinowo będzie pojawiał, no to wzrost kosztu związany z remontowaniem i produkcją uzbrojenia. Czyli do tej pory często było tak, że amunicja była na Stanach, jeszcze jakaś posowiecka, nawet czasami przeterminowana, nieprzeterminowana, no były czołgi, były haubice, no ten wozy, tak. I teraz sięgamy coraz większe rezerwy z jednej strony, natomiast te remonty się wydłużają, na przykład takich wozów bojowych, bo tam trzeba kablowanie wymienić, no wiele rzeczy trzeba jak gdyby zrobić, a powiedzmy jeszcze rok temu nie trzeba było to robić, a sytuacja będzie gorsza jeszcze w przyszłym roku, bo już się mówi tak, że tu możemy dyskutować właśnie o datach, tak, czy to już w tym roku jest przekroczony ten moment, kiedy oni no prawie nie mają co wyciągać, ale nawet jeżeli to wyciągają, to koszty remontów rosną. No bo wcześniej, tak jak mówiłem, wyremontowanie to często była... Biorą prawie nowe, przemalować, coś wymienić, tak, no, jedzie. Tak, później tak, trzeba jedzie. Wieżyczkę, jedzie. To później gąsienica, uszczelki i za każdym razem im głębiej, tym trudniej, nie? Tak, i teraz koszty pójdą, i to jest jak gdyby takie racjonalne, pójdą w górę, bo nagle trzeba na przykład, już pomijam, czy oni są w stanie wyprodukować, ale jeżeli byli, bo moim zdaniem też nie są, tak? Ale jeżeli by nawet byli, no to wyprodukowanie, a wyremontowanie to zaczynają być, wiesz, wysokie koszty. Czyli wcześniej już miałeś ten czołg, tak? Należało go tam szmatką, czy tam coś tam wymienić, jakieś kilka kabli tego. Koszt tego i czasowy, ludzki i pieniężny był nieduży, a teraz musisz tą stal przygotować, lufę, elektronikę i tak dalej, coraz więcej, tak? Czyli coraz wyższe koszty i jeszcze chcesz, jeżeli by wierzyć na przykład polskim ekspertom, no to jeszcze chcesz nie to, że uzupełniać straty, tylko tworzyć nowe uzbrojenie ponad. No to są, no i skoro tak, no to tworzy się tutaj problem, tak? Tworzy się problem taki właśnie, jak to jest powiązane z tymi, bo wyszliśmy z tymi kredytami, a mianowicie
w ten sposób, że tworzymy jak gdyby problem związany z coraz większym zasysaniem, tak, przez system tych pieniędzy. No i wiesz, i tutaj jak gdyby moim zdaniem to jest bardzo dużym problemem. I to będzie też problemem, jeżeli chodzi o te elementy właśnie recesyjne. No bo nie są tworzone nowe fabryki, nowe miejsca pracy, tylko cały czas jak gdyby trochę tak próbujemy wycisnąć z tego, co już mamy. A tam nie za bardzo już jest co wyciskać. No okej. I wiesz, i teraz pytasz mnie, kiedy to nastąpi. No jeżeli tu się skumulują czynniki, czyli wiesz, będziesz miał wystrzelenie w którymś momencie tych wydatków wojskowych. Znaczy one w tym roku wystrzeliły, to już jest fakt, nie? One są ale nie wiemy jeszcze jak bardzo, bo są wiesz, gdzieś tam zabudżetowane, jest to zaplanowane, ale jak to w Rosji, nagle się okaże w połowie roku, że nie doszacowali, no. Wydatków, ale przeszacowali zyski, bo już widzimy, że od początku roku największym problemem, wydaje mi się teraz, dla rosyjskiego budżetu jest to, że oni przeszacowali dochody, bo tak naprawdę te ograniczenia w przepływu kapitału, te nowe sankcje, te ograniczenia w tankowcach, ograniczenie w eksporcie diesla, wiesz, za chwilę być może ograniczenie w eksporcie benzyny, te wszystkie składowe to są elementy, które ukracają pomysł na zbieranie tego dochodu. I tu też jest, i masz jakiś worek z pieniędzmi dodrukowanymi, zarobionymi, mniejsza o to, widzisz, że system finansowy w najbliższym czasie będzie potrzebował wsparcia, jeżeli będzie tak działał, a przepalasz to na produkcję, remonty, amunicji i wozów bojowych. Tak, no tutaj wiesz co, to co ma być siłą Rosji, czyli ta siła militarna, no może być taką, można powiedzieć, pułapką, bo znaczy tam jest moim zdaniem problem, jeżeli chodzi o ideologię, tak? Ale psychuszka ideologiczna pociąga psychuszkę ekonomiczną, pociąga psychuszkę kredytową? Wydaje mi się, że troszeczkę jest dokładnie tak, jak mówisz, nie? Że wszyscy też udają, wiesz, różne, tak jak powiedzieliśmy, różne rzeczy. W związku z tym trzeba jakoś się przystosować, tak? No i tak jak mówisz, tak? Być może Rosjanie wbrew pozorom racjonalnie podchodzą, czyli jest możliwość wzięcia kredytu, to brać i się nie zastanawiać, bo tej możliwości w przyszłości nie będzie, a mogą być dodatkowe jakieś obostrzenia w stylu, wiesz, że będą zabierać ludziom lokaty, oszczędności i tak dalej, to w drugą stronę. A mieszkania może nie zabiorą, nie? Nie, jak masz już kredyt, to ci nie za bardzo mają co zabrać, bo ty musisz ten kredyt spłacić. Bo jesteś na minusie, nie masz na plusie, jesteś na minusie. Nie jesteś, nie mają Jesteś w tej grupie, której trzeba pomóc, a nie w tej grupie, której trzeba zabrać, więc może to też masowa ucieczka od tych ludzi, którzy coś mają, no bo oni i tak nic nie będą mieli. To też jest w sumie bardzo treściwe podejście, takie rozsądne. Dobra, chyba mamy to, jeżeli masz jeszcze jakieś myśli, to wrzucaj. Ja gorąco Was zachęcam do obejrzenia materiałów z weekendu, gdyż mieliśmy bardzo ciekawego Globala, Jaruski pojawił się, jeżeli ktoś nie zauważył, na swojej tablicy nowy, podsumowanie top 10, no i chiński przegląd ekonomiczny. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć, to zapraszamy do nas na kanał, znajdziecie, a już jutro też bardzo ciekawa opcja,
Czy Francja wyśle legię cudzoziemską do walki na Ukrainie? W co gra Macron? Rozmowa z doktorem Aleksandrem Olechem. Bardzo dużo wątków francusko-rosyjskich, Afryka, a nawet Azja. Macron walczy na 3 kontynentach obecnie z Putinem i wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawy wątek. I jak najbardziej gorąco Was zapraszam. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Miłego wieczoru. Cześć. Trzymajcie się, cześć.